Witam w kolejnym odcinku programu Project Automotive. Dzisiaj przyjrzymy się autu, które jest z jednej strony małym autkiem miejskim, a z drugiej przestronnym minivanem. Przed Wami nowa Kia Venga. Auto do testu udostępnił salon Kia Marvel z Łodzi, mieszczący się przy Alei Śmigłego Rydza 1. Serdecznie dziękujemy. Model Venga oferowany jest na polskim rynku od roku 2009 i można powiedzieć, że jest takim cichym bohaterem Kii. Wydawałoby się, że marka ta jest u nas znana głównie z modelu Ceed, w kolorze srebrnym, z opcjonalnymi niebieskimi pasami i dodatkowymi napisami Policja. Tymczasem w 2012 roku to właśnie Venga była najchętniej kupowanym modelem koreańskiego producenta. W związku z niewielkim spadkiem sprzedaży od tego czasu, marka postanowiła odświeżyć swojego minivana. Z przodu zmieniony został przedni zderzak oraz pojawił się charakterystyczny dla marki sześciokątny grill. O wiele więcej zmian pojawiło się we wnętrzu. Konsola środkowa została przeorganizowana, dzięki czemu jest czytelniejsza i bardziej elegancka. Prezentowany egzemplarz jest prawie najwyższą wersją wyposażenia, dlatego też na pokładzie znajdziemy takie gadżety jak nawigacja z 7-calowym dotykowym ekranem, kamera cofania, czy też skórzana materiałowa tapicerka. Muszę tutaj pochwalić system multimedialny. Działa on szybko, ekran jest precyzyjny, a samo audio gra nadspodziewanie dobrze jak na tą klasę samochodu. Oczywiście nie jest to poziom Bang & Olufsen, ale jak dla mnie dają sobie radę bez problemu. Muzykę możemy puszczać zarówno z pendrive'a, jak i z telefonu poprzez interfejs Bluetooth. To, co mnie lekko drażni w tym samochodzie, to plastiki. Fakt, są one dobrze spasowane, niestety są też troszeczkę za twarde. Wokół deski rozdzielczej natomiast położony został bardziej miękki materiał. Szkoda, że inżynierowie Kii nie pokusili się o wyłożenie właśnie nim całego samochodu, ale pewnie tutaj głos mieli księgowi. Drugą rzeczą, która mi się nie podoba, jest umiejscowienie przełączników świateł i wycieraczek. Są one za daleko względem koła kierownicy, dlatego też wrzucenie kierunkowskazu wymusza zmianę pozycji ręki na kierownicy. Niewątpliwą zaletą Vengi jest przestrzeń. Nie należy do osób niskich, natomiast nad głową mam dobre 15 cm miejsca. Tak samo sytuacja ma się w drugim rzędzie foteli, gdzie dzięki idealnie płaskiej podłodze komfortowo przewieziemy 3 osoby. Sama kanapa tylna jest przesuwana do przodu o maksymalnie 13 cm, a jej oparcie jest regulowane. Przechodzimy do tyłu, a tutaj kolejne niespodzianki. Bagażnik Vengi mieści 442 litry pojemności. Możemy to zwiększyć poprzez przesunięcie foteli do przodu oraz zdjęcie tej półki. Uzyskujemy wtedy 552 litry pojemności. To dobry wynik. Nawet jak na kombiaka segmentu D. A co mamy pod podłogą? Jeszcze więcej miejsca, które może być zajęte przez koło zapasowe lub opcjonalnie butle z podtlenkiem gazotu. Pod maską testowanej Kii znajdziemy jednostkę napędową o pojemności 1,4 litra i mocy 90 koni mechanicznych. Silnik sprawdza się w warunkach miejskich, dodatkowo jest oszczędny. W korkach osiągnęliśmy spalanie na poziomie 7,5 litra na 100 km, natomiast poza miastem była to wartość nawet o 2,5 litra mniejsza. Niestety podczas przyspieszania w trasie mamy do czynienia z dość powolnym przyrostem prędkości. Przez to ja osobiście zalecałbym kupno mocniejszego benzyniaka o mocy 125 koni mechanicznych. Zwłaszcza, że jest droższy o zaledwie 2500 zł. Zawieszenie jak na autko miejskie jest zestrojone komfortowo, dzięki czemu jazda po łódzkich drogach nie wiąże się ze zbyt dużym dyskomfortem. Zdecydowanie odradzam dynamiczne pokonywanie zakrętów, albowiem fotele, powiedzmy sobie szczerze, nie posiadają zbyt dobrego trzymania bocznego. No bo niby czemu miałyby trzymać? W końcu to jest autko miejskie, a nie sportowe. W dodatku tanie jak na swoją klasę. Prezentowany przez nas egzemplarz ze wszystkimi tymi bajerami, gadżetami kosztuje 58 000 złotych.
Jest to według mnie bardzo dobra oferta cenowa i nie mówię tego tylko dlatego, żeby zareklamować ten samochód. Wystarczy skonfigurować identycznie konkurencyjne samochody i porównać ceny. Muszę przyznać, że mała Kia, a raczej mała duża Kia, zaskoczyła mnie pozytywnie. Spodziewałem się przeciętnego, poprawnego auta z 7-letnią gwarancją. Tymczasem jest to bardzo ciekawe autko miejskie. I to nie tylko dla niedzielnego działkowca.